Przyszedł ten czas, proszę Państwa. Czas apokalipsy. Kocham zapach napalmu o poranku. Wybieramy się na prawdziwy brazylijski, uliczny karnawał, tak zwane bloquinho. Sam nie wiem, czego się spodziewać. Biorę tylko telefon, cała reszta to jest zły pomysł, żeby brać. Trzymajcie się, bo będzie się działo. No to zaczynamy. Oto Lucas, mój drogi przyjaciel, lokal z São Paulo. Jego dziewczyna Baśka i kuzyn Bruno. Wskakujemy w metro i jesteśmy. Każdy Brazylijczyk ci powie, że to właśnie tu, na ulicach São Paulo, jest prawdziwy karnawał. Wyobraźcie sobie, że takich ulicznych imprez w samym São Paulo w czasie karnawału jest ponad 500. Wszyscy oczywiście czekają na to cały rok, tłumnie wychodzą na ulicę, a całe miasto ogarnia istne szaleństwo. A tutaj nasz pierwszy pit stop, czyli zamrożone drinki. Dobra, sami posłuchajcie. Muzyka na żywo jest nieodłącznym elementem każdego bloku. Orkiestra, a z nią całe tłumy przechodzą z jednego końca ulicy na drugi, a potem przerwa. To oznacza, że czas się przenieść na kolejną ulicę. Jak widzicie, kostiumy są przeróżne, choć z racji temperatury dość skromne. Kolejna przerwa na ochłodzenie i jesteśmy gotowi na kolejną przygodę. W walce z upałem pomagali na przykład tacy panowie, którzy polewali nas wodą. Chwała im za to. Trunki dobrze mieć ze sobą, na przykład w takim transporterku, co było bardzo podręczne. No, to zdrówko. Jak widzicie, może po moim stroju imprezowałem w karnawale przez kilka dni i każdy z nich był tak samo intensywny. Jeżeli nie lubicie tłumów albo macie klaustrofobię, to będzie ciężkie przeżycie, bo dosłownie pływa się tu w ludziach. Oczywiście trzeba się też mocno pilnować, bo Brazylia nie jest szczególnie bezpieczna, a taka impreza to raj dla kieszonkowców. O, a widzisz mnie? A tu już ulubione bloko Lucasa i chyba moje też. Elektryczny osioł, bo to właśnie po portugalsku śpiewają lokalsi. No ale dlaczego, to nie wiem. No i jakoś mi to nie przeszkadza. Dobra, na chwilę się zamknę i zostawię was z klimatem ulic São Paulo. Tak wyglądam po kilku rundach starcia z karnawałem. Krysia, a tu co się dzieje? Nadszedł czas na rozpoczęcie godów. A, no tak. Zostawmy ich zatem, bo przed nami kolejne bloko. Tym razem w zasadzie koncert muzyki na żywo.
No. I tak to mniej więcej wygląda na Blokos. A teraz... ktoś tu chyba wbił 5 gwiazdek w GTA. A, nie. Jakiś dziwny stadion. Witajcie na prawdziwym Sambodromie. Nie wiem jak będzie mnie słychać, ale za chwilkę zacznie się tutaj prawdziwe szaleństwo. Ten karnawał, który znamy, nie ten uliczny, tylko ten, gdzie jest prawdziwa samba, szkoły samby, gdzie są platformy. Całe to karnawałowe szaleństwo już niedługo się tutaj zacznie. Jesteśmy w São Paulo i za chwilę druga odsłona karnawału. Oczywiście pamiętamy o nawodnieniu. Imprezę na Sambodromie otwiera co roku taka królewska świta. Na razie w dość konserwatywnych strojach, bo w kolejnych wyjściach prezentowali się już troszkę inaczej. No, to ten. Wracamy do parady. Co bardzo mi się spodobało, pierwsze pokazy na Sambodromie były w wykonaniu grup osób starszych i niepełnosprawnych. Bardzo to było miłe. Nie oznacza to wcale, że nie było widowiskowo. Każda szkoła miała swoje choreografie, stroje, była też capoeira. Znakomita rozgrzewka przed tym, co miało się wydarzyć. W przerwie był robot. Nie pytajcie. No i dobra. Potem zaczęło się poważnie. Jeszcze raz królewskie towarzystwo. For the boys. No, a potem te słynne platformy. Każde przejście trwało jakieś pół godziny, ale no nic nie było mnie w stanie przygotować na to widowisko. Poziom dopracowania szczegółów, choreografię, no najlepiej niech Siara to powie. Mają rozmach, skut. Spędziłem na Sambodromie dobre 6 godzin, ale wyobraźcie sobie, że jak ja wychodziłem koło 1:00 w nocy, niektórzy dopiero stali w kolejce do wejścia. Impreza trwa tam do samego rana. Te platformy, które ja widziałem, miały motywy muzyczne, bajkowe i komiksowe. Bardzo w moim guście, muszę przyznać. No dobra, znowu się przymknę. Po prostu sobie pooglądajcie. A może zastanawiacie się, ilu artystów występuje na Sambodromie? Odpowiedź brzmi wielu. Bardzo wielu. No a po każdej paradzie, także w rytmie samby, przechodzili państwo sprzątacze. No i tak jak oni, karnawał w Brazylii pozamiatał. Jesteśmy teraz w parku Ibirapuera, co w jednym z lokalnych języków znaczy zgniłe drzewo. A to dlatego, że tu ten obszar cały był kiedyś bagnem. Teraz został zrekultywowany i jest przepięknym parkiem, w którym można się przechadzać. Widzieliście lasy bambusowe, jest tu ogród japoński. Powiedziałbym, że dość podobnie jak w Parku Śląskim, a też dlatego, że jest tu planetarium między innymi, więc naprawdę dość znajome klimaty, ale zdecydowanie największy i bardzo fajny punkt na mapie São Paulo. São Paulo, którego nie zwiedziłem za dużo
jeśli chodzi o miasto, no bo skupiłem się raczej na karnawale i na Bloquinhos z Lucasem. I właśnie troszkę o Lucasie i o naszej przyjaźni chciałem powiedzieć, bo jak to się stało, że właśnie siedzę sobie w Brazylii z przyjacielem, który totalnie nie rozumie teraz, co mówię, ale mniej więcej mu powiedziałem, o czym będę mówił. I jak to się stało, że tu mogłem sobie po prostu przyjechać i mam tutaj, nie wiem, ziomków i nagle skąd to się wzięło w ogóle? Historia jest taka, że w 2019 roku zdecydowałem się na taki poważny krok w życiu i pojechałem do Tajlandii uczyć angielskiego. I właśnie jednym z moich kumpli, nauczycieli był Lucas. Tak, i tak się stało, że skumaliśmy się bardzo, bardzo serdecznie i nie tylko byliśmy razem w Tajlandii, ale też zaczęliśmy troszkę podróżować po Azji Południowo-Wschodniej. Byliśmy w Malezji, Singapurze i skończyliśmy w Mjanmie, gdzie zaskoczył nas COVID. I 3 miesiące siedzieliśmy w Mjanmie, czyli byłej Birmie, podczas COVID-u. Także sporo już razem przeszliśmy. 1,5 roku temu byliśmy razem też w Korei i Japonii, także cały czas pielęgnujemy jakby tą podróżniczą przyjaźń naszą. I tu chciałbym powiedzieć o jednej bardzo ważnej rzeczy, czyli o tym, jak właśnie podróżować, żeby zdobywać nowe znajomości, zdobywać nowych przyjaciół i później mieć do kogo się zwrócić. Na przykład, nie wiem, wymyślicie sobie tak jak ja karnawał w Brazylii, mam przyjaciela w Brazylii, to dlaczego nie mógłbym pojechać do niego? Mam lokalnego przewodnika, kogoś, kto zadba o mnie, o bezpieczeństwo, ogarnie mi tutaj wszystko i tak dalej i o rzeczy nie muszę się w ogóle przejmować, niektóre. Więc tip podróżniczy numer 1 ode mnie i to totalnie numer 1, bo takie wskazówki, nie wiem, jak kręcić filmy, jak się pakować, bla bla bla, to może sobie kiedyś przerobimy, ale najważniejsza rzecz, która dla mnie jest największą wartością z podróżowania, to są właśnie ludzie. I żeby poznać takich ludzi, którzy mają podobny mindset podróżniczy, nie zatrzymujcie się w jakichś hotelach, z bookingu czy coś. Zatrzymajcie się w hostelu. Nie mówię w tym pokoju 10-12 osobowym, chociaż to też jest spoko. Powiedziałbym w odpowiednim wieku. Taki standard jest bardzo jakby rozsądny, a przede wszystkim jest bardzo tani, więc jeśli podróżujecie budżetowo, no to hostele są najlepszym tego typu miejscem na to. Nawet weźcie sobie prywatny pokój w takim hostelu, który nie będzie droższy od hotelowego na pewno. Zejdźcie na dół do tej części wspólnej, weźcie piwo do ręki, przysiądźcie się do kogoś, zacznijcie rozmowy, zacznijcie rozmawiać, zobaczycie, jakie to jest niesamowite i jak szybko i jak bardzo ludzie skracają dystans w takich miejscach, że od razu jesteśmy kumplami. Następnego dnia pójdziecie sobie z nimi na trek, pójdziecie sobie z nimi coś zobaczyć, pójdziecie sobie z nimi coś zjeść i tak się tworzą przyjaźnie tak naprawdę na całe życie. Ja z takich odwiedzin znajomych mam przynajmniej kilka bardzo poważnych kierunków i podróży, bo w zeszłym roku byłem w Indiach u mojego kumpla Ryana, byłem w RPA na przykład, gdzie zostałem zaproszony na wesele, byłem w Szwecji u kumpla z liceum, byłem w wielu różnych miejscach, po prostu odwiedzając ludzi, których gdzieś tam poznałem po drodze. I to jest przepiękne. Tak, i już dobra, no i generalnie tyle chciałem się podzielić, bo właśnie jestem tutaj w towarzystwie jednego z najdroższych mi ludzi, jedynego w swoim rodzaju Lucasa, z którym właśnie poszaleliśmy troszkę na karnawale. I tym akcentem ważnym, pamiętajcie, ludzie, największa wartość podróży. I tym akcentem żegnamy się z São Paulo, żegnamy się z Brazylią, a gdzie postawię kolejne podróżnicze kroki, dowiecie się już za tydzień. Dzięki za oglądanie, kończymy serię z Brazylii. Lucas, say bye bye. Bye bye! Oglądajcie Ownera i subskrybujcie. Very nice. Okay. See ya.